Witam wszystkich wiksiarzy! Delma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! No i teraz w związku z zaistniałą sytuacją, że jest sobota i to jest browarek, który ma do jutra. Informuję, że To bardzo mi się podoba. Już myślałem, że żyjemy w chorym świecie, a jednak ten świat jest normalny. żadnych innych głupich wydarzeń mnie nie będzie. Here I come. Oh, here I come. Tutaj producent podaje wagę 1800 chyba 50 kg dla 4 metrach hydraulicznych, ale to chyba waga samej ramki, bez osprzętu. Powiem wam tak, dopiero teraz jak ta maszyna jest rozłożona, to widać jaki to jest kurde masyw, nie? Nie wiem czy ten film jakby to odda, jakby no porównanie do tego. Zetor ma 2 bary nabite i tu się kurde buła robi z opon, bo jeszcze sprawdzałem, tam jest 2,1 bara. Nie spodziewałem się tego, że jakby no miałem świadomość tego, że bez balastu będzie Zetor latał, ale z balastem nie spodziewałem się, że on będzie tak latał, nie? Jaki to jest masyw, to dopiero teraz widać. Mamy tak długie łapy, że łącznik mimo tego, że jest na maksa wysunięty, to i tak jest bardzo mocno schowany. Będzie... zrobimy próbę zaraz, ale raczej będzie New Holland musiał z nim chodzić. Po prostu no Zetor nie jest przystosowany do tego typu maszyn. Za nisko podnosi i ma za długie ramiona. Widzicie, on tutaj, no tu od biedy by chodził, tak jak z mandamką tą półzawieszaną. Nie ma kąta złamania takiego, nie ma na tych cięgłach, na łapach, nie? Ładowanie na 5. biegu, Zetor w akcji! Rura! Rura musi jechać!
Siemaneczko, dzisiaj będzie, może zgaszę na chwilę traktor, bo będzie z tej akcji po prostu oddzielny vlog, nie? Będzie z tej akcji oddzielny vlog. Część z Was wiemy co powie, bo powie, że za bardzo pałuje ten ciągnik. Powiem tak, po to zrobiłem ramę, żeby ten ciągnik się nie łamał i nic się z nim nie działo. I mam nadzieję, że, powiem tak całkowicie szczerze, że mam nadzieję, że po dzisiejszych nagrywkach, bo to wiadomo, że to jest robione pod nagrywki i pod wyświetlenia, to co dzisiaj jakby tu było robione, bo to nie trzeba było jakby tyle razy ze sprzęgła strzelać, jak czuć co maszyna robi. Natomiast YouTube rządzi się swoimi prawami, ja tego nie ukrywam i nie będę tutaj Natomiast powiem o co chodzi. No przyjechało to Rolmako, było złożone, ograłem to na placu. Kurde, no mówię spoko maszyna, bo ja powinienem do Was mówić, bo zawsze głowę odwrócę, ja sobie gadam, nie? A nie mówię do Was, to przepraszam. No i mówię tak, po niedzieli uprawiałem podburaki cukrowe, więc zapinam to do Zetora, zawiesia są nisko, maszyna jest napisane, że waży 1850 kg, jeżeli zdążę, to ją zważę. Kończy się dzisiaj sobota, nie nadążam z tym wszystkim. Mówię, będzie zapięty pod Zetora, Zetor zostaje z tym balastem, fajne nagrywki na GPS-ie wyjdą. I przepraszam znowu. I po prostu wiesz, po niedzieli pod buraki. Gruber na głęboko, bo gnojowica jest wywieziona i cykamy tym. To jest taki masyw, że to jest po prostu kosmos, nie? I to nie jest maszyna pod Zetora absolutnie, nie? Zobaczymy co to będzie robiło z New Hollandem. 4 metry? Nie wiem, pod takie ciągniki 130-140 koni. Nie wiem jak pod Newcha, ale to raczej 3 metry. 3 metry chyba. Nie wiem. To jakby no pod Zetora 4 metry. Żywot podnośnika i tych zawiesi, tych tam łączników, tego wszystkiego to wiesz, to bardzo krótki, nie? Wydajnością nadrobisz, nie? No chyba, że na wózku jak najbardziej, bo mocy do ciągnięcia w przypadku Zetora tutaj to tam 10-12 na godzinę. Natomiast podnieść to, zachodnie ciągniki New Holland wiem, że tam będzie spoko, nie? Rozmawiałem z Mateuszem, może Wam wkleję kawałek rozmowy. Mateusz przyjechał, kolega, pozdrawiam serdecznie. No i tam rozmowa, gadka, szmatka na temat agregatu. No i tam rozmowa była na temat właśnie tych wzmocnień tutaj wału, nie? I mówię, no, że u mnie jest co jedno takie wystąp, czyli tu jest rozstaw 16, u mnie jest 130 w agregacie moim uprawowo-siewnym. Nie policzyłem liczby jeszcze tych, tego nie rozmierzyłem, nie? No to umie się te płaskowniki gną. Mateusz mówi, nie, to tutaj tam nic się nie będzie gięło, tylko po prostu kamienie powgniata, nie? No i faktycznie to się nie boi. Uprawie, tam wiesz, kamienie zbierzemy, to czy jeszcze bezpośrednio przed siewem... kamieni nie będziesz miał. No nie powinno być, nie? Powinno wgnieść. Chyba, że jakieś duże będziesz miał, a tak to jak takie masz duże wały i to ci powinno wgnieść. Jak z czegoś przetnie zbierzesz, to bo ciężko będzie coś. Tylko też zawsze robiłem tym swoim, ja akurat mam te zęby tam wygięte, wiesz, w tym moim bomecie. No i tam chyba 4 czy 5 rzędów było, no i tam co drugi wystąp jest, wiesz, wyjęty, bo się zapychał, nie? A tutaj no nie powinno się. No wczoraj spadło chyba z 12 litrów i padało ogólnie 3 dni, więc tylko tak mówię, wiedząc już, że po prostu nie pojadę Zetorem uprawiać tam 12 czy 13 hektarów, bo mi najzwyczajniej w świecie szkoda traktora i w ogóle ryzyko za duże, za dużo to waży. Ja mam cały podnośnik poprzerabiany na mocniejsze tłoki, na stworznie grube, na 30, ale to jest masakra. To jest po prostu masakra. Tak patrzę, że to ramię krzywo stoi. Widzicie? Nie wiem, czy ono się lekko nie ugięło od tej masy. Jest taki masyw, że po prostu masakra, nie? Sieka. Ale maszyna jest, kurde, konkret. Maszyna jest piękna po prostu. Tak patrzę jeszcze tu. No może takie złudzenie optyczne, ale wygląda jakby normalnie ramiona się pogięły. Tak to wygląda tutaj z tej strony. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. Ja może go opuszczę. Ja pierdzielę, ile tu waży. No może nie, może po prostu takie moje złudzenie trochę. Jak on jest podniesiony, ale jak on jest podniesiony,
na tych tłokach to normalnie te ramiona jakby się otwierają. Albo nawet leciutko zapracowały, moim zdaniem. Zważę tą maszynę, jeżeli zdążę. Zważę tą maszynę. No nie, może nie. Może i one tak patrzą, bo one jednak przespawane były i ten ciągnik już ten. No i od razu odpowiadam na pytanie, tak? Na pytanie, jaki traktor jeździ częściej na tylnych kołach, czy Zetor, czy Farmtrack? Bo tam było ostatnio takie pytania. No to zdecydowanie Zetor, nie? Ale piękna maszyna, super maszyna. Ale to jest, kurde, konkret, nie? Konkret masyw. Konkret naprawdę maszyna. No i tyle, nie? Także z tego będzie po prostu taki oddzielny vlog, w którym wam po prostu mówię dlaczego i pokazuję też, tak? Dlaczego no, Zetorem chciałbym nim pojeździć. Taki był plan na to. Następnym razem nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś okazja od Rollmaco coś przetestować, ale chyba będziemy musieli obstawiać jakieś mniejsze maszyny, żeby może trochę Zetorkiem pojeździć, nie? No i to potwierdza też to, znowu patrzę w drugą stronę, przepraszam, to potwierdza też to, no dla jakby, no, że oni wszystko na ten eksport robili. No bo no nie wiem. Tak jak ja mówiłem, że najmocniejszy polski bezorkowiec, tamten klocek co był. Nie wiem, mogą się ludzie ze mną nie zgadzać, natomiast kurde. No nie wiem, nie chcę psioczyć, bo wy potem na TikTokach czy gdzieś widzę, że tam potem dodajecie, a bo Zelma mówił tak, że ja nie jestem jakimś, wiesz, kurde, alfą i omegą, ja jestem normalnym rolnikiem, ale no to jest, kurczę, taki masywny temat. No natomiast no trzeba ciągnika do tego, nie? To nie jest do technologii Zetora maszyna i do tego podnośnika. No a po niedzieli zobaczymy jak New Holland sobie z tym radzi. Mocy, jeżeli chodzi o moc taką do tego, no to nie, to dwójka na zającu, to on idzie, jak już tą maszynę opuścisz, to on ją drze, nie? Także no może wtedy jak ktoś chce 4 metry, no to bardziej, czy 4 metry do mniejszego traktora, powiedzmy tam 160 koni czy coś takiego, no to wtedy na wózku takie coś sobie wziąć, nie? I to tam będzie latało, bo tak samo Zetor z mandamką przecież, tak? Też lata tą 5-metrową i tą mocy do uciągnięcia tego, no tam wiadomo, jakby była 600 opona, coś oczywiście. Natomiast no to jest pod takiego smoczka większego, mi się wydaje, nie? No i tak patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, to chyba te półzawieszane maszyny do tych mniejszych, no. Także doprawimy tu jeszcze, popatrzcie sobie, a potem zapraszam na kolejne vlogasy. Zrobimy po prostu już, mam nadzieję, po niedzieli z pola, nie? Biegu zapierdzielał jak łogier! Dobra, słuchajcie, na zakończenie vlogasa postaram się delikatnie, szybko pojechać i zważyć cały zestaw. No tutaj troszeczkę się ten wał obkleił. Tu będzie tam ze 100 kg na pewno, myślę. Bo teraz ciągnik się troszeczkę rozgrzał, to już ma większy problem z podnoszeniem, bo są mokre warunki. No to możecie sobie określić, no ile tutaj jest. 100-200 kg może tej ziemi, bo to tak się mówi, nie? A to tej ziemi się tam nazbiera. Także zważymy go jeszcze na koniec vlogasa. Wjeżdżamy na wagę powolutku. Koła na miejscu. Zaraz go odepnę, przyjadę pustym ciągnikiem z tym balastem.
Ściągnik ma niecałe 7 ton, ale ja wam dokładnie to powiem. Zaraz ważę 9800, dajmy mu 30. Dobrze, 9830. Dobra, jesteśmy bez agregatu na wadze. Obstawiam 6900 wagę traktora. Widzisz, że to waży 3130 kg ten agregat. Tu masz wynik 330. Słuchajcie, zważyłem ten agregat i wychodzi na to, że on, tak jak się oblepił trochę ziemią, waży ponad 3 tony. Czego się... Także no nie ma możliwości, choćbym bardzo chciał, no... lubię tworzyć poezję, ale no nie można przesadzać. Czego z dzisiejszego filmu się dowiedzieliśmy oprócz tego? No, że ja mam satysfakcję z tego, że ten podnośnik uważam, że zrobiłem dobrze. Jeżeli on wytrzymuje takie akcje, uważam, że jest spoko. Już jest ciemno się robi, więc mało co zobaczycie. Z tymi ramionami jest wszystko ok. Po prostu, no mówię, no chyba że latarką wam podświecę jeszcze. One, no wiadomo, jeżeli dostaną obciążenia, to w jakiś sposób też tam pracują, nie? Natomiast nie, wróciło wszystko do pozycji. Jak był ten z tym Rolmako podniesiony, to miałem takie wrażenie, że po prostu jakby one się, wiesz, na zewnątrz, na zewnętrzną stronę rozginają. Robiłem różne testy temu podnośnikowi, znaczy zaraz jak go złożyłem, ten podnośnik, to zrobiłem mu test, nie wiem czy pamiętacie, to wtedy jeszcze chyba Zetor miał normalne, standardowe obciążniki. Tam miałem 3 lub 3,5 tony w Axisie. Albo 3,5, albo 3 tony soli potasowej plus waga Axisa, nie? To był taki pierwszy test dla tego podnośnika, teraz jest drugi test dla podnośnika, więc rozdzielacz jakby już nie pozwala, ciśnienie ustawione na rozdzielaczu nie pozwala podnieść maszynę, a z podnośnikiem ogólnie jest ok. No natomiast mimo najszczerszych chęci, mówię tak szczerze, bo naprawdę chciałem ponagrywać sobie ładnie z Zetorkiem i dla was też, żeby Zetorek chodził, bo lubię tym ciągnikiem pracować i też chciałem z Faverkena przetestować w polu. No natomiast ze względu na koła, na półośki, w sensie te wał koła, no nie będę takich rzeczy tutaj tworzył, także możecie tam pisać co chcecie tutaj, jeżeli chodzi o takie testy podwórkowe, to możemy sobie tworzyć, ale no ja nie będę tym godzinami w polu robił, bo mi po prostu jest szkoda tego traktora. Jeżeli chodzi o Rolmako, no to powiem tak, jak on był złożony, nie robił takiego wrażenia jak teraz, jak jest rozłożony. Tak samo tamten U4 6.3, jeżeli się nie mylę, ten bezorkowiec. No moim zdaniem i patrząc na to, maszyny są klasa. I teraz dodaję szybko, tak jak mówiliście tam, że przy bezorkowcu do niczego się nie przyczepiłem. Jestem po małym, szybkim teście, więc pierwsza rzecz, do której się przyczepiam jak najbardziej, to jest regulacja tej włóki. Regulacja tej włóki jest na łańcuszku. Nie podoba mi się to. Powinno być cięgiełko jakieś, albo rączka i przytyczka. Tu w tym miejscu. Rączka, przytyczka, że pociągniesz sobie ręką, a nie jakieś tam łańcuchy, kurde, napinasz, wiesz, tu ten łańcuch się odplątuje. Albo ten łańcuch, no nie, to jest w jednego na polu, żeby tą włókę w jakiś sposób sobie podnieść czy coś. Ona jeszcze powinna być podniesiona, mogłaby być. Jak były teraz mokre warunki mocne, to na takim małym piździku, a to się po prostu zatykało. Ja bym to sobie powkręcał i bym po prostu ją całkowicie podniósł, więc ten element ja bym wolał, żeby tu była jakaś rączka lub coś, ten łańcuszek no nie, tak średnio. Także jakby ktoś mówił, że się do niczego nie czepiam, to pierwsza taka rzecz, no ja bym to zrobił w ten sposób, tak? Albo jakaś dźwigienka, jakby ona nie mogła pracować, to taki element, nie? A tak poza tym, jeżeli chodzi o wał, no to przez jakiś tam na razie jeden kamień przejechałem, oczywiście przez kolejne kamienie też będę jeździł, jak najbardziej. Jeżeli mamy testować maszynę, to ja się będę starał wam to pokazać z jak najlepszej strony.
Tutaj, znaczy z jak najlepszej strony, przetestować ją jak najlepiej. Tutaj uderzyłem w beton, bo nie mógł Zetor podnieść. Nic się absolutnie z tym nie stało, no fakt, że to jest na zabezpieczeniu sprężynowym, tak? Czyli ona tam powinna tutaj zapracować. No i z tatą tak rozmawiamy, że to aż dzwoni wszystko, ta stal. Dla New Hollanda nawet to jest ciężki, będzie długi film, przepraszam, ale co jeszcze teraz mogę powiedzieć, że ogólnie cieszę się, że kupiłem mimo wszystko agregat półzawieszany, uprawowo-siewny półzawieszane. Ogólnie ja lubuję się w maszynach półzawieszanych. Pług mamy półzawieszany ze względu na to, że Zetor miał taki, a nie inny podnośnik i koła. Jednak te półzawieszane maszyny co tata? Ogólnie maszyna petarda, co? Maszyna jest piękna. Maszyna jest piękna, tylko trzeba to podnieść, nie? I pięknie pracuje, nie pozostawiając żadnej żywej rośliny. Wszystko jest podcięte Tak. i wymieszane. Jakby to na wózku, to Zetor by targał. Na wózku jakby była, to by wszystko tam targał, nie? Tak jak talerzówkę. Jakby półzawieszane, nie? Musi ważyć. Maszyna konkretna musi ważyć, no. Będzie masełko, to popęka. Tak. 3 tony! Zważyłem ją, ty. Ponad 3 tony. No to gdzie? Dobrze. Będziemy kolejne testy robić już potem z New Hollandem. Intensywny wieczór, podwieczorek. Trzymajcie się.